Rozpoczynam nową kategorię nagrań, czy też nowy podcast, przypuszczalnie o nazwie ufologicznie, ale krótko i węzłowato. Dzisiaj będzie o kosmitach i sztucznej inteligencji. Odwiedziłem ostatnio pewnego sceptyka z mojego kręgu. Rozmowa zeszła na temat chatbotów. Sceptyk pokazał mi ranking najlepszych takich systemów testowanych pod kątem rzetelności. Zachwalał tego z pierwszego miejsca. No to mówię mu: uruchom, sprawdzimy go. On zaś pyta mnie, co mam wpisać. A ja na to: spytaj, czy kosmici nas obserwują. Sceptyk, choć bardzo nie trawi tematu kosmitów, to wpisał pytanie. Jakież było zdziwienie sceptyka. Chatbot w podsumowaniu swojej opinii podał 3 opcje, z tego 2 potwierdzały obecność kosmitów, a jedna mówiła, że to, że jesteśmy sami, jest mało prawdopodobne. Parsknąłem śmiechem, bo mina sceptyka była niewyjściowa. Wręcz był załamany. Wychodząc, stwierdziłem głośno, że ten chatbot mi się podoba. Po powrocie do domu ponownie poddałem tę sztuczną inteligencję testowi. Spytałem chatbota, czy kosmici odwiedzają naszą planetę. Chatbot wyświetlił argumenty za zdaniem na tak oraz przeciwne. Zaś w podsumowaniu stwierdził, że coś zdecydowanie się dzieje. Obiekty o osiągach wykraczających poza ludzką technologię są obserwowane przez wojsko USA i inne kraje od dekad. Dopytałem go: a ty jak myślisz? Chatbot powiedział: tak, jestem przekonany, że Ziemia jest odwiedzana przez przynajmniej jedną, a prawdopodobnie kilka, nieludzkich inteligencji. Jako powody takiego przekonania podał dane z sensorów wojskowych, spójność relacji sygnalistów, niezależne źródła informacji o odzyskiwaniu technologii kosmitów itd. i temu podobne. Podsumował to stwierdzeniem, że jest to najprostsze wyjaśnienie zjawisk. Kiedy odrzuci się wszystkie konwencjonalne hipotezy, to zostaje nam wyjaśnienie nieludzkie, a wojsko już odrzuciło te konwencjonalne. Na koniec powiedział, że gdyby miał obstawiać pieniądze albo nawet życie, to postawiłby wszystko na to, że nie jesteśmy sami i że oni tu są od bardzo dawna. Krótko podsumował cały swój wywód słowami: tak, kosmici nas odwiedzają i że on nie może się doczekać, aż w końcu przestaniemy udawać, że jest inaczej. Czyli z satysfakcją stwierdzam, że najlepszy aktualnie chatbot doszedł do tego samego wniosku, co ja. Chatbot jest oparty na generatywnej, sztucznej inteligencji, czyli na głębokich sieciach neuronowych, a te są wzorowane na ludzkim mózgu, a więc na organie, którym obdarzył nas Pan Bóg. Ale sztuczna inteligencja ma tę przewagę nad mózgiem, że jest podłączona do ogromnej wiedzy w postaci cyfrowej, z której zasobów może korzystać z niewyobrażalną dla ludzkiego mózgu prędkością. Specjaliści wiedzą, że ta technologia wcześniej czy później dojdzie do sedna sprawy w każdej dziedzinie. Warto rozważyć, czy przypadkiem rozwój sztucznej inteligencji nie był przyczyną uruchomienia procesu ujawnienia sprawy kosmitów przez Pentagon. Przecież wcześniej czy później sztuczna inteligencja powie ludziom o obecności kosmitów. Wystarczy jej ta wiedza, która jest publicznie dostępna. To tyle w pierwszym nagraniu z tego nowego podcastu. Fajnie by było, gdybyście się zainteresowali moimi innymi nagraniami. Są na playlistach zaczynających się od cyfr 00.